Siemanko, witam Was ponownie na moim kanale w nowym filmie. Dzisiaj przygotowałem dla Was 4 ciekawostki na temat pająków. Myślę, że to materiał głównie dla osób początkujących, ale średnio zaawansowani hobbyści też znajdą coś dla siebie. Przed tym filmem miałem wrzucić materiał z dopuszczania Hilobrachys sp Electric Blue, ale prawie nic na tym filmie nie widać, więc postanowiłem szybko nagrać coś innego z mojej listy, bo pomysły, które mam na filmy, zapisuję sobie. Mam nadzieję, że to będzie taka malutka rekompensata, a zobaczycie, że kopulacje też będziecie mieli w dalszej części filmu. To zaczynamy. 1. Czy wszystkie pająki są jadowite? Nie są. Cała rodzina Uloboridae nie posiada gruczołów jadowych. Mamy 2 gatunki z tej rodziny w Polsce. Za chwilę Wam pokażę ich zdjęcia. Plus 2 gatunki z rodzaju Holarchaea z rodziny Anapidae, występujące tylko w lasach Tasmanii oraz Nowej Zelandii. 2. Jak pająk przygotowuje się do wylinki? Tutaj nagrałem już trochę materiału i zapraszam Was do obejrzenia. A tutaj macie piękny przykład chromki, która niedługo będzie przychodzić wylinkę. Możecie zauważyć, że jej odwłok jest ciemny. Wyraźnie widać, że zrobiło jej się tak zwane lusterko, czyli jest już ten obszar błyszczący i widać, że pod spodem już tworzą się nowe włoski parzące. Jeżeli widzimy, że pająk jest w takim stadium, dajemy mu spokój. Ja swoim pająkom wtedy trochę więcej zwilżam wodą, żeby nie miały problemu przy wylince. Oczywiście jeżeli mają za sucho, to czasami ten problem może się pojawić. Ten materiał musiałem nagrać dość szybko, ponieważ lada moment ona prawdopodobnie przejdzie tą wylinkę i nie miałbym po prostu jak tego nagrać przy tak dużym pająku. To lecimy dalej. Tutaj jest sztuka kilka dni po wylince. Jakiś tydzień. Wcześniej lepiej pająka w ogóle nie ruszać, dać mu spokój, żeby doszedł do siebie. Widzicie, że ten tyłek już jest zarośnięty. Oczywiście widać jakieś tam czarne prześwity, ale te włoski parzące odrosły już na nowo po wylince. Chromatopelma ceaneopubescens ma to do siebie, że bardzo chętnie tych włosków używa. Może to być trochę kłopotliwe przy operowaniu w terrarium. U pająków naziemnych często to wygląda tak, że po tym odwłoku widać, że będzie zbliżał się pająk do wylinki. Robi się on ciemniejszy, tak jak widzieliście wcześniej. Małe chromki jedzą bardzo chętnie i bardzo dużo. Nie zważają na to, czy będą przechodzić wylinkę, czy nie, dlatego trzeba dość intuicyjnie podchodzić do karmienia tych pająków. Nie można ich nabijać oczywiście na tak zwanego chama. To może tylko zaszkodzić, nigdy nie pomoże, no bo i w czym nabity pająk może mieć problemy z przejściem wylinki. Jeżeli chodzi jeszcze o naziemne pająki, to mogą się bunkrować w swoich norach, tak żeby nikt nie miał do nich dostępu. Może to trwać bardzo długo czasami, więc zalecam nie martwić się, jeżeli pająka w ogóle nie widać, jeżeli nie je, nie pije. Zaraz też Wam pokażę, jak to będzie zachodziło u pająków nadrzewnych. Zauważyłem kilka dla mnie ciekawych rzeczy, jak one przygotowują się do wylinki. Myślę, że to będzie ciekawy fakt dla osób, które również są początkujące i może nie zwróciły na to uwagę, a chciałyby wiedzieć, dlaczego pająk się bunkruje, czy dlaczego nie je. Będziecie mogli zobaczyć na kolejnej części filmu, jak to wygląda. To, co zauważyłem u swoich Avicularia, Caribena versicolor, czy tutaj w tym przypadku Ibirapora diversipes, to, że te pająki, przygotowując się do wylinki, oprócz tego, że przestają jeść, jest to naprawdę podręcznikowe, to robią od góry jeszcze dodatkową pajęczynę podczas wylinki, tak żeby zabunkrować się totalnie. I ta pajęczyna bardzo często jest jakby moim zdaniem delikatniejsza i wyraźnie widać różnicę między pajęczyną, którą budują gniazdo, która jest mocniejsza, od tej, gdzie właśnie będzie przechodzona wylinka. Jest to taka komora.
Myślę, że nie każdy zwrócił na to uwagę, dla mnie to jest dość interesujące i ciekawe, bo wtedy wiem, żeby nie wrzucać na przykład karmówki do pokarmu, czy karmówkę jakąś tam wyjąć, jeżeli lata gdzieś po bokach i nie chcę, żeby uszkodziła pająka podczas wylinki. Tutaj jest samiczka właśnie Epirapora diversipes, ona przeszła wylinkę jakieś 3 dni temu, nie chcę jej wyciągać, zostawiam ją tak na tydzień. Myślę, że to jest dobry sposób i każdemu polecam takie zastosowanie karmienia pająków po wylince. Nie chcę Wam jej teraz bardzo pokazywać, niech ona sobie tam siedzi, niech ma spokój. Mam nadzieję, że wydało Wam się to ciekawe tak samo jak mi, że teraz już będziecie bardziej zwracać uwagę na to, jak zachowuje się Wasz pająk podczas wylinki, przygotowując się do wylinki. Myślę, że dla każdego początkującego hobbysty jest to dość istotna informacja. Nie ma się czego martwić, jeżeli pająk nie je i się bunkruje. 3. Zaloty pająków. Tutaj też udało mi się nagrać materiał. Miłego oglądania. To, jak się dopuszcza pająki, pokażę Wam na Waszym ulubionym, czyli Caribena wersji Color. A, złapie mi ostrość, czy mi nie złapie? Ok, mam tu samczyka, a samica jest tam. Puszczam samca. Samiec już zaczyna stukać, czyli czuję samicę. Mam nadzieję, że coś z tego będzie. Aż się cały trzęsie. To już jest leciwy samczyk. Widzicie od dołu, jak samica wychodzi? O, samica też zaczęła tupać i to dość głośno. Super. Spójrzcie sobie tutaj od dołu, jak samica tupie. Tu będzie widać. Tam widać jej nogi. Będziecie mogli sobie porównać, jak ta samica jest większa od tego samca. Jest naprawdę ogromna, moja największa samica. Myślę, że nie będę Wam pokazywał całej kopulacji, ponieważ no, będzie trwać to pewnie dość długo. Akurat zawsze przy tym gatunku schodzi mi się tak około 30 minut i samiec spokojnie wycofuje się. No, niech się zacznie coś dziać. Samiec odważnie wbija do gniazda. Mam nadzieję, że ona mi go nie złapie. Trochę miałem problemów z tym samcem, ponieważ na samym początku, jak tylko wyrósł na samca, wyrosły mu bulbusy, to ziomek celował wszędzie, tylko nie tam, gdzie trzeba. O, okej, coś się zaczyna dziać. Mam nadzieję, że samica wyjdzie. Wtedy będziecie mogli zobaczyć, jaka ona jest naprawdę duża. Spróbuję Wam to troszeczkę bliżej pokazać. Myślę, że tak będziecie widzieć idealnie. I tak przez 30 minut. Zazwyczaj jak dopuszczam pająki, to coś robię na kąpie. Zostawiam oczywiście otwarte terrarium, żeby samiec miał gdzie uciec. Słodki Boże, jak ona jest ogromna. No w ten sposób to chyba nic nie uda mu się zdziałać. Ale ostro próbuję. Głównie chciałem Wam pokazać te zaloty, bo sama kopulacja to już nie jest nic aż tak bardzo spektakularnego. Choć jeżeli ktoś nigdy nie widział, to myślę, że i przy tym będzie miał frajdę. No, maleńka, wychodź z tego gniazda, bo chłopak może sobie nie poradzić. Próbuje, walczy. Szkoda, jeżeli ona cała nie wyjdzie, to niestety nie będziecie mieć skali do porównania, a ona jest naprawdę wielka. Niedawno zmieniłem jej terrarium, bo miała po prostu takie plastikowe, gdzie wszędzie były dziury i musiałem to zmienić. Mam nadzieję, że zmiana tego klimatu troszeczkę jej pomoże. Przestawiłem ją na inną półkę, trochę cieplejszą. Tak, wychodzi. Niech tylko jeszcze pokażę odwłok, ponieważ będziecie wtedy mieć porównanie naprawdę, że ona jest wielka. Myślę, że taka pozycja ułatwi samcowi teraz kopulację.
coraz lepiej widać, jaka jest różnica między samcem a samicą. Ta samica jest po prostu przecudowna. Myślę, że trochę potnę ten materiał, ponieważ długo się z tym schodzi. Chciałem Wam tylko pokazać te najistotniejsze rzeczy, czyli początek, zaloty oraz samą kopulację. Jak widzicie, już teraz samiec totalnie zanurkował pod samicę i sobie działa. Jeszcze mogę spróbować trochę przybliżyć. Widzicie, sama kopulacja już nie jest aż tak bardzo ciekawa, ponieważ nic prawie nie widać. Samiec działa od dołu. Ja mówię, często zostawiam je tak, zerkając raz na jakiś czas, czy samiec już się wycofał, czy nie chodzi gdzieś po stole, czy po terrarium, tak żeby po prostu nie uciekł gdzieś daleko. Jest duża szansa, że to już koniec. Myślę, że to Wam zobrazowało najlepiej, jak wyglądają właśnie te zaloty, jak wygląda sama kopulacja. Nie jest to nic trudnego, jeżeli samica jest dobrze nakarmiona, to nie powinno się wydarzyć nic złego. Tak jak oczywiście się zdarzało u mnie już na hodowli, że samica po prostu łapała samca i niestety już nie było dla niego ratunku, ale kokony z tego powychodziły, więc samiec był na tyle blisko, żeby dać się złapać, ale jednocześnie też przeprowadzić kopulację, więc spoko. I tak pewnie nie zostało im dużo życia, ponieważ to już były leciwe samce. Myślę, że wiecie co, to będzie trwało jeszcze dłuższą chwilę. Ja je tak sobie zostawię, a z boku będę kręcił jakieś inne rzeczy. 4. W jakiej formie występuje kokon u ptasznika? Ja spotkałem się z 3. Jest on w postaci kuli, którą pająk trzyma w swoich helicerach. W postaci hamaka, gdzie pajęczyna jest zawieszona w gnieździe nad dnem. Będziecie mieć zdjęcie. Oraz w formie wbudowanej w gniazdo. Pająk całą swoją kulę wbudowuje w ścianki gniazda bądź terrarium i się tym opiekuje, siedząc na tym. Zaraz to wszystko zobaczycie. Na sam koniec bardzo chcę Wam podziękować za obejrzenie mojego materiału. Jeżeli coś pominąłem, coś powiedziałem źle, bardzo chętnie się o tym dowiem, napiszcie komentarz niżej. Pamiętajcie, ja nie jestem żadnym profesjonalistą, od ponad roku sam się uczę. Wiem, że oglądają mnie też bardziej doświadczeni hodowcy, za co bardzo im dziękuję, za całe wsparcie. Jest mi niezmiernie miło, jeżeli wytykacie mi błędy, ponieważ staram się być lepszy w tym, co robię. Dla mnie to jest istotne, żeby pogłębiać wiedzę o pająkach, a także nabywać doświadczenie wraz z nowymi sztukami, które mam na hodowli, z kolejnymi kokonami. Tak bywa, że nie wszystko wychodzi, ale oczywiście nie ma się co zrażać. Trzeba dokształcać się w tym, co się kocha i nie przejmować się porażkami, ponieważ one były, są i będą. Trzymajcie się, buziaki.